strony Anastazja, witam Was w kolejnym filmiku z serii Back to School. W dzisiejszym odcinku przygotujemy się razem na ten nowy rok szkolny. Między innymi zorganizujemy moje biurko, posprzątamy w szafkach, bo naprawdę dawno tego nie robiłam i są tam jeszcze stare zeszyty, a wiadomo, trzeba zrobić miejsce na te nowe. Oczywiście stworzymy vision board, zaplanujemy szkolne rutyny i pokażę Wam też parę moich pomysłów na outfity. Także koniecznie zostańcie ze mną do końca i może zacznę od organizacji biurka, bo leży tutaj pełno zeszytów. Tak jak mówiłam, nie mam na razie ich gdzie schować, bo w szafkach jeszcze są te stare. A ostatnio byłam na zakupach szkolnych, nagrałam też oczywiście z tego filmik, więc zachęcam Was do obejrzenia. No i jeszcze też obok biurka mam ten taki wózeczek, gdzie jest dużo różnych przyborów do pisania, jakichś zakreślaczy, markerów i też zrobił się tam bałagan, więc trzeba to posprzątać. Także bierzemy się do pracy. Biurko i szafki w końcu zorganizowane, więc teraz biorę się za robienie vision board na ten rok szkolny i na początku wejdę sobie oczywiście na Pinteresta, żeby znaleźć jakieś zdjęcia i myślę, że w tym roku moja vision board będzie w takich kolorach jak zawsze różowych, ale będzie też tam jakiś beżowy, trochę brązowego, więc może zacznijmy od jakichś różowych obrazków i wpiszę sobie Pink Back to School. O, tutaj mi się nawet podoba, zapisamy się akurat na tablicy Back to School. O, i to też, tylko tutaj musimy zmienić na Back to School. I może też jeszcze użyję zdjęć, które sobie zapisałam w tamtym roku, bo też były bardzo ładne. Tylko wiadomo, chciałabym, żeby jednak ta vision board w tym roku trochę się różniła od tamtej poprzedniej. To też jest takie fajne. Na razie nic takiego ciekawego już nie widzę. To może teraz coś z kawą, na przykład Coffee Girl Study. Tam na górze było fajne, ale jeszcze nie podoba mi się tak w 100%, więc pojadę sobie trochę na dół. Może będą jakieś podobne, takie w moim stylu. O, to mi się podoba. No, może nie jest do końca takie związane ze szkołą, ale jest tutaj journaling i chciałabym też właśnie zapisać sobie parę zdjęć, które pokazują to, jak chciałabym, żeby wyglądał mój styl życia w czasie roku szkolnego. O, i to jest bardzo ładne. I teraz może znajdę coś w stylu Vanilla Girl. W tamtym roku też szukałam. Jeszcze przydałoby mi się trochę zdjęć, więc ja teraz sobie jeszcze poszukam i zaraz do Was wracam, żeby pokazać Wam, jakie estetyczne zdjęcia udało mi się znaleźć. Tak prezentuje się moja tablica Back to School na Pinterestie. Zapisałam już sobie większość tych zdjęć, wybrałam też parę z tamtego roku, więc teraz przechodzimy do Canvy i tutaj właśnie zrobię moją vision board. Na początku muszę przesłać sobie wszystkie te zdjęcia i teraz bierzemy się za układanie. To jest chyba najgorsza część, bo trzeba to wszystko sobie dobrze rozplanować. Może zacznę od jakiegoś różowego, na przykład to dam tutaj. Oczywiście później jak trzeba będzie, to sobie je jakoś poprzesuwam, czy jeszcze poszukam jakichś innych zdjęć na Pinterestie. Tutaj może to będzie pasować. Chciałabym też, żeby te zdjęcia tak troszkę właśnie na siebie nachodziły. Może w ten sposób, trochę tu przytnę i tutaj na dole też. I tutaj by się zmieściło coś niedużego. Moja vision board na ten rok szkolny gotowa, tak się prezentuje i podoba mi się o wiele bardziej niż ta, którą zrobiłam rok temu, a tamta jest na moim Pinterestie i tak się prezentuje. Nie wiem jak Wam, ale ta zdecydowanie jakoś bardziej mi się podoba. Jest też mniej zdjęć, może trochę bardziej minimalistycznie i mam wrażenie, że te kolory dobrałam jakoś tak lepiej, ale ją oczywiście też wstawię na mojego Pinteresta, więc będziecie sobie mogli ją tam pobrać.
vision board zrobiona, więc teraz przyszła pora na szkolne rutyny. I mam już tutaj ze sobą laptopa, otworzyłam Notion, mam tutaj zakładkę związaną ze szkołą. No i sobie też już zaplanowałam moją poranną oraz wieczorną rutynę. I wiadomo, one są takie idealne. Nie zawsze też będzie się dało zrobić, żeby to wszystko tak wyglądało. No bo wiadomo, ze szkołą bywa różnie. Czasami jest więcej nauki, czasami mniej, a w tym roku będę miała jej naprawdę sporo. Do tego dochodzą jeszcze jakieś dodatkowe zajęcia, korepetycje, więc też będę musiała pewnie tutaj sobie pozmieniać te godziny, ale na razie pokażę Wam takie moje właśnie dwie podstawowe rutyny, z których możecie skorzystać i sobie je spersonalizować. Pierwsza z nich to oczywiście poranna i zaczynamy od godziny 6, czyli pobudka, zapalenie świeczek, włączenie jakiejś playlisty, żeby umilić sobie ten poranek, tym bardziej jak będzie ciemno i będzie już jesień, no to wiadomo, że nie zawsze chce się wstawać, także trzeba sobie jakoś romantyzować te poranki. Jak zawsze journaling, później oczywiście pościelenie łóżka. To zajmuje nawet mniej niż 5 minut, a pokój wtedy wygląda na o wiele bardziej zorganizowany. Chciałabym się też rano trochę rozciągać, żeby rozruszać swoje ciało. Może też robić jakieś króciutkie treningi, takie 8-10 minutowe. Oczywiście nie może zabraknąć porannej pielęgnacji twarzy. Następnie ubranie się i chciałabym sobie planować outfity już tak dzień wcześniej, po prostu żeby już wieczorem wyciągać sobie z szafy ubrania, które chciałabym założyć na następny dzień. Wtedy naprawdę oszczędza się bardzo dużo czasu. Następnie mamy śniadanie, wypicie może jakiejś ciepłej herbatki, no i później umycie zębów, spakowanie się i wyjście do szkoły. Mam nadzieję, że uda mi się utrzymać taką rutynę, albo przynajmniej jakąś podobną. Najgorzej, tak jak mówiłam, jest jesienią i zimą, bo nienawidzę jak rano jest ciemno, ale jakoś damy radę. No i teraz wieczorna rutyna i mamy tak, o 16 zrobienie zadania i nauka, później jakoś tak o 18:20 godzinny trening, zjedzenie kolacji, wykąpanie się, zrobienie wieczornej pielęgnacji, zapalenie świeczek, włączenie playlisty, jakiś światełek, żeby było w pokoju tak milutko. Następnie jeszcze taka krótka sesja nauki, później oczywiście trochę czasu wolnego, czytanie książki, medytacja i pójście spać. No więc tak prezentują się moje podstawowe rutyny na ten rok szkolny. Teraz przyszła pora na outfity i ja przygotowałam dla Was 5 propozycji. Będą też już trochę takie jesienne, z bluzami, swetrami, ale mam nadzieję, że każdy znajdzie chociaż jeden outfit dla siebie. Także ja teraz przebieram się w pierwszy outfit i zaraz Wam go pokażę. Tak prezentuje się pierwsza stylizacja. Mam na sobie biały top ze sklepu Cider, taki z kokardką, ale moim zdaniem tutaj będzie pasował naprawdę każdy biały top. Do tego takie beżowe spodnie, no i oczywiście koszula w kratę. Moim zdaniem to jest must have na jesień. Kolejny outfit bardzo wygodny, bo mam na sobie spodnie dresowe. Te są akurat z Sinseya. Do tego taki top w jesiennym kolorze z H&M-u. No i też jeszcze przewiesiłam sobie w ten sposób zwykłą białą bluzę. Ta stylizacja też jest idealna na jesień, bo rano zwykle jest zimno, więc możecie sobie założyć tę bluzę, a później jak zrobi się cieplej, to właśnie przewiązać sobie tutaj w ten sposób. I do tego jeszcze spięłam sobie włosy klamrą. Też właśnie ta fryzura idealnie pasuje do tej stylizacji. Także jak widzicie, naprawdę bardzo wygodny outfit. Teraz pora na trzeci i mój nowy ulubiony outfit, który wygląda właśnie tak. I ja w ogóle zapomniałam o tym sweterku, a jest naprawdę przecudowny. Idealnie pasuje do tych spodni, a one są z Cider, a sweterek chyba kupiłam na stronie YesStyle. I w ogóle też założyłam sobie moje kapcie i one tu wyglądają idealnie. Jestem po prostu w tym zakochana i na pewno będę w tym chodziła. Przedostatnia stylizacja, bardzo prosta, ale wszystko idealnie do siebie pasuje. I ten sweterek oraz spodnie są ze Stradivariusa. Jak oglądaliście poprzedni filmik Back to School, to pewnie pamiętacie, jak przymierzałam te rzeczy i już wtedy wiedziałam, że będzie to outfit idealny do szkoły i na jesień. Pora na ostatnią stylizację, też jedną z moich ulubionych. Wydaje mi się, że idealnie do mnie pasuje, bo jest w takim dziewczęcym stylu. Sweterek jest z H&M-u, też pewnie pamiętacie go z poprzedniego vloga. No i do tego zwykła jeansowa spódniczka. Bardzo prosty outfit, a czuję się w nim naprawdę bardzo dobrze. I wydaje mi się, że do tego też idealnie pasowałyby jakieś długie białe skarpety i agi albo jakieś inne podobne buty w tym stylu. Więc outfity na pierwszy tydzień szkoły już zaplanowane, ale jeszcze nie mam spakowanego
spakowanego plecaka, więc teraz zrobimy to razem. Oczywiście nie będę pakować jeszcze tak dosłownie wszystkiego, tylko te takie najpotrzebniejsze rzeczy. I zawsze dużo osób pyta się mnie właśnie o ten plecak. On jest z Zalando z firmy Larkson Hamburg. Jak dla mnie jest on idealny, wszystko się w nim mieści, tylko minusem jest to, że niestety szybko się brudzi, no ale wiadomo, to dlatego, że po prostu sama sobie wybrałam taki kolor. Ostatnio go wyprałam, więc teraz jest czysty i możemy już się do niego pakować. Także tutaj do tej przegródki spakuję sobie moją nową teczkę. Ona jest bardzo wygodna, bo ma w środku już od razu koszulki, więc będę miała w końcu gdzie wkładać jakieś karty pracy. Spakuję sobie też już 2 takie duże zeszyty i 1 taki mniejszy. Oczywiście później tutaj też jeszcze dopakuję książki. Pora na piórnik. Ja w tym roku będę miała ten różowy. Tak prezentuje się on w środku. I do niego wkładam oczywiście 2 takie czarne długopisy. 1 ołówek. Jest bardzo wygodny, bo w ogóle się nie łamie. Takie 4 pastelowe zakreślacze. Cienkopisy. Taki cały zestaw z linijką. Kalkulator. No i do tej środkowej przegródki schowam karteczki do zaznaczania. Piórnik włożę sobie tutaj. Obok będzie stało takie pudełeczko z owsianką albo jakiś lunchbox. No i oczywiście butelka na wodę. Tutaj w środku mam też jeszcze parę kieszonek i tam zawsze chowam portfel. Żel antybakteryjny, co prawda świąteczny, ale ważne, żeby działał. I mały krem do rąk. 2 zapasowe gumki do włosów. No i jeszcze też wezmę sobie taką małą mgiełkę, żeby się odświeżyć na przykład po WF-ie. A jeśli chodzi o tę małą kieszonkę, to tutaj zawsze trzymam kluczyk do szafki, małe bezprzewodowe słuchawki, powerbank, no i oczywiście telefon. Więc mój plecak jak na razie spakowany. Oczywiście jeszcze później dopakuję rzeczy, które będą mi potrzebne. Także ja już jestem gotowa na mój ostatni rok w liceum. Dajcie znać w komentarzach, do której klasy wy idziecie, jeśli chodzicie jeszcze do szkoły. I to już w sumie wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek z serii Back to School wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku.